instead of changing models every year. Volvo engineers the car they've got as strongly as possible. Cześć, nazywam się Benek i pokażę Wam dzisiaj Volvo 240. A właściwie 242, bo to jest wersja coupé. Auto zostało zaprezentowane w 1974 roku i przez 19 lat produkcji, spójrzcie jak on jest piękny, w ogóle to jest coś niebywałego. Przez 19 lat produkcji został sprzedany w prawie 3 milionach egzemplarzy. Dla mnie to jest po prostu istny klasyk. Początek produkcji tego modelu, 74 rok, jeszcze były okrągłe lampy, poszukiwane, moim zdaniem dużo ładniejsze niż te w Polifcie. Tutaj to jest inwencja mojego mechanika, założył mi halogeny, w miarę pasują myślę, ale najważniejsze to co jest pod maską. Pod maską jest 2-litrowy silnik, który pamięta lata 50. Gościł w modelu 140, gościł w modelu Amazon i gościł w moim ulubionym P1800. Volvo B20 to jest absolutna prostota i trwałość. Spróbujemy go odpalić na ciepłym. Na ciepłym czasami ma lekkie problemy. To jest gaźnik i nie zawsze pięknie odpala, ale zobaczmy. To jeszcze nie jest Red Block, co prawda jest czerwony, ale nazwa Red Block jest zarezerwowana dla późniejszych B21, B23. Także jeszcze działa, już trochę średnio, bo ma pewno z 1 000 000 przebiegów bez remontu i w polskich warunkach walczy o życie. Pamiętam, że pierwsze 2-3 km tym autem od razu poczułem taką frajdę i coś zupełnie innego. To się prowadzi zupełnie inaczej niż auta współczesne, ale właśnie nie gorzej. Dla mnie lepiej. To jest, czuje się ten samochód, czuje się po prostu wszystko w nim. Czuje się tą skrzynię, wibrację silnika, ma się wrażenie absolutnej kontroli nad pojazdem. Mamy tutaj ogromne strefy zgniotu, grubą, twardą blachę, łamaną kolumnę kierownicy i naprawdę dobre hamulce. Zrobię drobny test. Mam z tyłu w bagażniku różne rzeczy, więc nie chcę zrobić tego bardzo szybko, ale taki przy 40 na godzinę wyhamowanie. Załóżmy, że na drogę wchodzi łoś. Uwaga, z 40 auto się zatrzymało praktycznie w miejscu. Auta z tamtej epoki nie były zbyt bezpieczne. Wypadki były bardzo groźne, ponieważ auta nie posiadały biernych systemów bezpieczeństwa. I Volvo postanowiło to zmienić. Przed wprowadzeniem 200 na rynek stworzyli model VESC, Volvo Experimental Safety Car. To był taki prototyp, który pozwolił inżynierom i projektantom sprawdzić, jak daleko mogą posunąć się w systemach bezpieczeństwa. Ta łatka właśnie bezpieczeństwa przypięła się do Volvo bardzo mocno i trzyma do dzisiaj. Nie bez powodu, bo to była ich misja. Teraz to jest bezpieczeństwo i komfort, wtedy myślę, że bardziej bezpieczeństwo i trwałość. Zawsze to były auta trochę oryginalne, jakby nie każdy chce mieć Volvo, ale każdy, kto ma Volvo, wie, że chce je mieć. Ten samochód nie jest szybki, ale naprawdę daje ogromną radość z jazdy. Jestem lekko stronniczy, bo uwielbiam Skandynawię, uwielbiam północne klimaty, te lasy, jeziora, Ikea, Volvo, to po prostu Saba. To są w tym jakby Skandynawowie, tutaj głównie teraz mówię o Szwedach, potrafią połączyć prostotę i trwałość właśnie z czymś cholernie interesującym, z czymś takim wyjątkowym, z czymś to przyciąga i co ma nieziemski klimat. I to jest właśnie dla mnie Volvo. To jest 4-biegowy manual M45 i ma swoje wady i zalety. Zalety są takie, że te biegi wchodzą z takim kliknięciem, jak w Mazdzie MX-5, jeśli miałbym porównywać do współczesnego auta. Jest to po prostu czysta przyjemność. Jestem na trójeczce. No jest genialne. No 4 biegi dają o sobie znać na trasie. No niestety nie jest auto na trasy. Pojechałem nim raz na Mazury
z prędkością przelotową 90 na godzinę, to jest taki maks. Powyżej 90 jest cholernie głośno, mamy już ponad 3,5 tysiąca obrotów i auto pali ponad 10 litrów. Środek Volvo to jest też absolutnie prosta konstrukcja. Kierownica jest dosyć ładna, cieniutka w tych starszych modelach. Volvo dosyć dobrze zniosło 52 lata eksploatacji. Wiadomo, są pęknięcia, są jakieś rysy, natomiast jest jedna rzecz, która jest warta uwagi i to są te zegary. To są zegary z wersji GT, Volvo 242 GT i szczerze mówiąc nie wiem, czy na etapie produkcji ktoś sobie je zamówił, czy była taka możliwość, czy jakaś modyfikacja z lat 80., 90. W każdym razie są tu zegary z wersji GT, cholernie rzadkie. Ja nim jeżdżę praktycznie na co dzień i właśnie chcę Wam pokazać, że autem, które ma 52 lata, można jeździć na daily. I teraz pytanie, co znaczą słowa prawdziwe Volvo? Bo dla mnie seria 200, 700 i 900 to modele, które mają wspólną tożsamość i są właśnie tymi klasycznymi cegłami. Ale nawet te modele już z początku lat 2000 dalej sobie mają ten sznyt, tą wyjątkowość, to poczucie obcowania z maszyną, która nie jest absolutnie luksusowa, nie jest droga i elitarna, ale ma w sobie ten pierwiastek wyjątkowości, o który myślę, że wiele ludzi walczy. Chce po prostu się czuć wyjątkowo w swoim samochodzie. Pytanie, czy jest szansa na to, że ta motoryzacja prosta, ta motoryzacja z klimatem, z manualami jeszcze wróci. Ja w to wierzę, ale szanse myślę, że są niewielkie. Współczesna motoryzacja ma coraz mniej tego czaru. Auta są coraz do siebie bardziej podobne. Nie ma tego pierwiastka magicznego, który ja przynajmniej czuję w starej motoryzacji. To podejście pod zakręt, zmiana biegu, to auto się czuje, to samo chce jechać, to jest coś wspaniałego. Więc ja na tym kanale postaram się właśnie Wam takie auta pokazać. Takie auta, które były, które są i które wzbudzają mnóstwo emocji, które są dosyć dostępne. Oczywiście nie wszystkie, bo będą też auta wyjątkowe, ale nie ma nic lepszego niż tani, dobry klasyk.